Piłkarze na boisku są idolami milionów ludzi, ale poza nim często zmagają się z przeróżnymi nałogami, które później przekładają się na ich karierę. Dlatego dzisiaj przyjrzymy się największym uzależnieniom gwiazd piłki nożnej, ale zanim to, zostaw subskrypcję oraz łapkę w górę. A więc pierwszym zawodnikiem będzie nie kto inny jak Neymar, który znany jest nie tylko z genialnych umiejętności, które prezentował przez lata, ale również kontuzje. Jednak część osób zna go również z jego zamiłowania do hazardu, a szczególnie pokera. Sam Brazylijczyk publicznie przyznaje się do tego, a nawet jego poczynania można zobaczyć na transmisjach na żywo. W 2020 roku Neymar podpisał kontrakt z jedną z największych organizacji kasynowych, która organizuje imprezy z udziałem wielkich gwiazd grających w pokera. Jednak prawdziwy problem pojawił się dopiero w 2023 roku, gdzie przegrał 1 000 000 euro podczas jednej z transmisji na żywo. A sam Brazylijczyk zareagował na to żartobliwie, udając płacz, a to zachowanie wywołało mocny hejt ze strony fanów oraz mediów, które pogłośnili tą sprawę. Raposo tudo, tinha 1 000 0. Zarzucono mu, że bagatelizuje on powagę hazardu, a szczególnie, że naśladuje go miliony młodych fanów, którzy mogą nie zdawać sobie z tego sprawy, jak bardzo hazard jest uzależniający. To tylko pokazuje, jak bardzo ten zawodnik podchodzi do tego tematu olewająco, co zdecydowanie miało również przełożenie na boisku, gdzie Neymar jest teraz tylko częścią zawodnika, którym był kiedyś za czasów Barcelony. Jednak warto podkreślić, że nie jest on jedynym piłkarzem uzależnionym od hazardu, ponieważ swoje przygody z tym miał również Wayne Rooney czy chociażby Michael Owen. Teraz przejdźmy do świętej pamięci Diego Maradony, który uważany jest za jedną z największych ikon w historii piłki nożnej. Jednak nawet i on miał swoje za uszami, a mianowicie zmagał się on z uzależnieniem od kokainy, które na długie lata zaważyło na jego karierze oraz życiu osobistym. Problemy Maradony z narkotykami zaczęły się w latach 80., gdy był u szczytu swojej kariery w Napoli. Jednakże pod presją wielkiej sławy oraz przez złe towarzystwo, którym się otaczał, Argentyńczyk wpadł w nałóg, który powoli wymykał się spod jego kontroli. Aż do momentu, gdy w 1991 roku został zawieszony za pozytywny wynik testu na obecność kokainy, co było pierwszym poważnym sygnałem dla fanów, że z jego życiem poza boiskiem dzieje się coś nie tak. Jednak to nie był koniec jego problemów, ponieważ zaledwie 3 lata później, podczas Mistrzostw Świata w USA, Maradona został wyrzucony z turnieju za stosowanie efedryny, zakazanej substancji, która była kolejnym przejawem jego problemów z uzależnieniami od używek. Diego wielokrotnie próbował walczyć z tym nałogiem, poddając się terapiom i odwykom, jednak nawet i to nie pomagało. A sam Maradona przyznał otwarcie, że narkotyki były jego największym błędem, które zabijały go od środka, co miało również wpływ na jego późniejsze problemy zdrowotne, z którymi się zmagał, takie jak zawały serca czy nadwaga. Emir, ¿sabes qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado cocaína? ¿Qué jugador nos perdimos? ¿Me queda el mal sabor de boca? Que hubiese sido mucho más de lo que soy. Hubiese... Sí, te puedo asegurar que sí. Mimo tak wielkich problemów, Maradona na zawsze pozostanie ikoną tego sportu, a jego tragiczna historia jest przestrogą dla młodych zawodników, aby nie ulegali presji sławy oraz towarzystwa, ponieważ później skutki będą nieodwracalne. Myślę, że Cristiano Ronaldo nie muszę nikomu z was przedstawiać, ale nawet jeden z najlepszych zawodników na świecie ma swoje uzależnienie, lecz te jest dość nietypowe, ponieważ ma on obsesję na punkcie perfekcji. Cristiano Ronaldo is the most professional player I ever played with. He was the one, if we are training at 10, he will be here at 8. He was the last to leave the training ground. He's a machine. He doesn't want to lose anything. I tell the story about the tennis table and Rio Ferdinand, you know. They play like a tennis table and Rio Ferdinand beat Cristiano. Everyone was laughing. So 2 weeks later, Cristiano bought a tennis table. He practiced and he said, I will do my revenge. And we said, like, come on, Cristiano, don't embarrass yourself. You lost last time. And he played and he beat Rio. Jego zaangażowanie w trening, dietę jest naprawdę imponujące. Ronaldo podchodzi do tego bardzo rygorystycznie, dlatego przestrzega dokładnie swojego planu dnia.
Wielokrotnie w wywiadach podkreślał, że nie ma talentu bez ciężkiej pracy, co doskonale odzwierciedla jego styl życia. Everyone wants to be Cristiano, but I give you the map. You think you will do that? It's difficult. The discipline. The discipline is the most difficult thing, not only in the sports, but in the life. Jego obsesja na punkcie perfekcji przejawiła się nawet ostatnio na Euro 2024 podczas meczu 1/8 finału ze Słowenią, gdzie Ronaldo po serii niewykorzystanych szans na strzelenie gola miał świetną okazję z karnego, ale jednak i tam Cristiano zawiódł, po czym zalał się łzami. I mean, look at him now, look. Well, that's not a good sign. That's not a good sign. No, there's still 15 minutes to go and he might have to take another one. Well, I think he's professional enough as we know. Po tej akcji spadła spora krytyka w stronę Ronaldo i zarzucono mu płacz pod publikę ze względu na to, że mecz był wyrównany i była to dopiero końcówka pierwszej połowy. To tylko pokazuje, jak wielką obsesję na punkcie perfekcji ma Portugalczyk, który kiedyś powiedział takie słowa: chcę być najlepszy we wszystkim, co robię. To moja obsesja. Jednak jego uzależnienie od bycia najlepszym uczyniło go świetnym piłkarzem, który jest stawiany obok Messiego. Jak widzicie, nauki towarzyszą nawet jednym z najlepszych piłkarzy, którzy są inspiracją dla masy ludzi. Jednakże każdy z nich jest tylko człowiekiem, który popełnia błędy. Dajcie znać w komentarzach, który z tych nałogów zaskoczył Was najbardziej oraz czy chcecie zobaczyć drugą część. Pamiętajcie również, żeby zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję, aby nie przegapić kolejnych odcinków.